Myślisz, że prezydent to tylko pan w garniturze, który macha ręką i czyta z kartki? Nic bardziej mylnego. Polska polityka to karuzela emocji, intryg i dramatów, a każdy prezydent to nie tylko świadek, ale i współtwórca tej szalonej jazdy. Usiądź wygodnie, bo zaraz poznasz 5 historii, które mają więcej zwrotów akcji niż najbardziej zawiły serial. Od zamachów, przez stan wojenny, po narodowe tragedie, to nie bajka, to Polska. Gotowy? Zaczynamy. Gabriel Narutowicz. Prezydent na 5 dni i jedno zabójstwo. Grudzień 1922. Polska dopiero co odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Kraj jest jak rozgrzany tygiel, pełen nadziei, ale i chaosu. Nowe państwo buduje instytucje, lecz społeczeństwo pozostaje podzielone. Endecja, lewica, mniejszości narodowe, każdy ciągnie w swoją stronę. W tym wrzącym kotle na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej wybrano Gabriela Narutowicza. Kim był? Inżynierem, profesorem Politechniki w Zurychu, człowiekiem, który projektował elektrownie wodne w Szwajcarii, a nie polityczne intrygi. Był symbolem nowoczesności, wizjonerem Polski otwartej i zjednoczonej. Ale Polska nie była gotowa na takiego prezydenta. Wybór Narutowicza 9 grudnia 1922 roku wywołał polityczne trzęsienie ziemi. Narodowa demokracja pod wodzą Romana Dmowskiego uznała go za kandydata Żydów i marionetkę masonerii. Dlaczego? Bo Narutowicz zdobył poparcie mniejszości narodowych – Żydów, Niemców, Ukraińców oraz lewicy, w tym PPS. Dla endeków, którzy marzyli o Polsce dla Polaków, był to policzek. Gazety, takie jak Zesatić Times, jak zaraz Majne, jak Gazeta Warszawska, publikowały zajadłe artykuły, podsycając nienawiść. Ulice Warszawy zamieniły się w arenę protestów. Ludzie skandowali hasła przeciwko obcemu prezydentowi, a atmosfera gęstniała jak przed burzą. Narutowicz, choć wybrany legalnie, stał się symbolem podziału młodego państwa. Nie zdążył nawet rozwinąć swoich planów. 5 dni po objęciu urzędu, 16 grudnia 1922 roku, pojawił się w warszawskiej Zachęcie na otwarciu wystawy sztuki. Nikt nie przeczuwał, że ten dzień zapisze się w historii czarnymi zgłoskami. Eligiusz Niewiadomski, malarz i fanatyczny nacjonalista, wkroczył na salę z rewolwerem w kieszeni. 3 strzały rozległy się w galerii. Prezydent padł martwy. Polska zamarła. Niewiadomski nie był zwykłym szaleńcem. Urodzony w 1969 roku, był artystą, który malował pejzaże i portrety, ale w głowie miał wizję świętej wojny o polskość. W swoich pismach i podczas procesu, który stał się narodowym spektaklem, przedstawiał się jako patriota, który chciał ocalić Polskę przed obcymi wpływami. Jego motywy były mieszanką nacjonalizmu, antysemityzmu i osobistych frustracji. Skazano go na śmierć, a egzekucja w styczniu 1923 roku tylko podsyciła emocje. Dla części społeczeństwa był męczennikiem, dla innych symbolem politycznego obłędu. Śmierć Narutowicza była szokiem, który uświadomił Polakom, jak krucha jest młoda demokracja. 5 dni prezydentury to mniej niż przeciętny urlop w dzisiejszych czasach. A jednak Narutowicz pozostawił po sobie coś więcej niż tragedię. Stał się symbolem walki o jedność w podzielonym kraju i przestrogą, że nienawiść polityczna może prowadzić do katastrofy. Spory wokół jego prezydentury podnoszą pytanie: czy Polska mogła obrać inną drogę, gdyby Narutowicz miał czas na realizację swojej wizji? Czy jego śmierć była jedynie aktem szaleństwa, czy może efektem głęboko zakorzenionych podziałów, które do dziś dają o sobie znać? Ignacy Mościcki, chemik, który zasiadł na tronie. Ignacy Mościcki to postać, która mogłaby być bohaterem powieści o człowieku renesansu.
Urodzony w 1967 roku w Mierzanowie, był chemikiem i wynalazcą, który zdobył międzynarodową sławę. W Szwajcarii, gdzie spędził lata przed powrotem do Polski, pracował nad przełomowymi technologiami chemicznymi, w tym nad metodami produkcji kwasu azotowego, kluczowego dla przemysłu nawozowego i zbrojeniowego. Jego patenty przynosiły zyski, a nazwisko Mościcki było znane w naukowych kręgach Europy. Gdyby los był inny, mógłby zostać noblistą. Ale Polska lat 20. miała inne plany. W maju 1926 roku, po przewrocie majowym, który wstrząsnął krajem, Józef Piłsudski potrzebował prezydenta, który będzie lojalny wobec jego wizji. Wybór padł na Mościckiego, nie z powodu politycznego doświadczenia, ale dzięki jego reputacji i powiązaniom z elitami. Mościcki, choć nie był politykiem z krwi i kości, zgodził się. Dlaczego? Niektórzy historycy sugerują, że widział w tym szansę na służbę krajowi. Inni twierdzą, że uległ charyzmie Piłsudskiego, który miał dar przekonywania. Tak czy inaczej, 1 czerwca 1926 roku Mościcki został prezydentem II Rzeczypospolitej. Jego prezydentura trwała 13 lat, najdłużej w historii II Rzeczypospolitej. W cieniu Piłsudskiego Mościcki pełnił głównie funkcje reprezentacyjne. Był jak kot na parapecie. Obserwował, czasem mruczał, ale rzadko wskakiwał w sam środek politycznej walki. Jednak po śmierci marszałka w 1935 roku Mościcki pokazał, że potrafi grać w polityczne szachy. Razem z generałem Edwardem Rydzem Śmigłym i premierem Felicjanem Sławojem Składkowskim tworzył swoisty trójkąt władzy, znany jako rządy pułkowników. Nie zawsze się zgadzali. Mościcki chciał większej samodzielności, Rydz Śmigły marzył o roli drugiego Piłsudskiego, a Sławoj Składkowski skupiał się na administracji. Ten układ, choć pełen napięć, zapewnił pewną stabilność w burzliwych latach 30. Gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna, Mościcki stanął przed dramatycznym wyborem. Po klęsce kampanii wrześniowej wraz z rządem uciekł przez Rumunię. Tam został internowany, co było upokorzeniem dla prezydenta. W trudnych warunkach, w rumuńskim obozie, podjął decyzję o przekazaniu urzędu Władysławowi Raczkiewiczowi, prezydentowi na uchodźstwie. Potem osiadł w Szwajcarii, wrócił do nauki i zmarł w 1946 roku. Jego życie po prezydenturze było ciche, niemal zapomniane. Mościcki budzi kontrowersje. Dla jednych był symbolem stabilności w trudnych czasach, dla innych marionetką Piłsudskiego, która nigdy nie wyszła z jego cienia. Jego prezydentura rodzi pytanie: czy naukowiec może być skutecznym politykiem? Mościcki pokazał, że tak, ale tylko wtedy, gdy ma za sobą silnego lidera. Jego historia to przypomnienie, że polityka to nie laboratorium, gdzie wszystko da się przewidzieć. Wojciech Jaruzelski, generał w cieniu stanu wojennego. Rok 1981. Polska balansuje na krawędzi. Puste półki w sklepach, kolejki po chleb i papier toaletowy dłuższe niż do lekarza. Strajki robotnicze wstrząsają krajem. Solidarność z Lechem Wałęsą na czele rośnie w siłę, a komunistyczna władza czuje, że traci kontrolę. W tym chaosie na scenę wkracza Wojciech Jaruzelski, generał w ciemnych okularach, postać, która na zawsze pozostanie jedną z najbardziej kontrowersyjnych w polskiej historii. 13 grudnia 1981 roku Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Czołgi na ulicach, godzina milicyjna, internowania działaczy Solidarności – to obrazy, które wryły się w pamięć Polaków. Decyzja ta podzieliła społeczeństwo na dekady. Jaruzelski twierdził,
że działał, by uratować kraj przed sowiecką interwencją. W 1981 roku widmo Armii Czerwonej było realne. W Afganistanie Sowieci pokazali, że nie wahają się używać siły. Ale czy stan wojenny był mniejszym złem, czy zdradą narodowych aspiracji? To pytanie wciąż budzi gorące spory. Jaruzelski był człowiekiem systemu. Urodzony w 1923 roku w rodzinie ziemiańskiej, w młodości przeszedł przez sowieckie łagry, co ukształtowało jego chłodny, pragmatyczny charakter. Jako minister obrony od 1968 roku i premier od 1981 roku miał władzę, jakiej niewielu mogło dorównać. Ale w 1989 roku, podczas obrad Okrągłego Stołu, pokazał, że potrafi negocjować. Został prezydentem wybranym przez parlament 6 lipca 1989 roku. To był paradoks. Człowiek, który wprowadził stan wojenny, stanął na czele rodzącej się demokracji. Jego prezydentura trwała tylko rok. 22 grudnia 1990 roku przekazał urząd Lechowi Wałęsie, symbolowi zwycięstwa Solidarności. Jaruzelski odszedł w cień, ale jego decyzje wciąż budzą emocje. Dla jednych był patriotą, który wybrał mniejsze zło. Dla innych symbolem opresji, który zdusił nadzieję na wolność. Historycy spierają się, czy jego działania uchroniły Polskę przed sowiecką inwazją, czy jedynie przedłużyły agonię komunizmu. Prawda jak zwykle leży gdzieś pośrodku, ale jedno jest pewne. Jaruzelski to postać tragiczna, uwikłana w historię, której nie da się ocenić jednoznacznie. Lech Wałęsa, elektryk, który wstrząsnął światem. Lech Wałęsa to człowiek, który wydaje się żywcem wyjęty z hollywoodzkiego filmu. Elektryk ze Stoczni Gdańskiej, z charakterystycznym wąsem i niewyparzonym językiem, stał się symbolem walki z komunizmem. W sierpniu 1980 roku, gdy stanął na czele Solidarności, świat zobaczył, że zwykły człowiek może rzucić wyzwanie systemowi. Jego odwaga, charyzma i prostolinijność sprawiły, że stał się ikoną. W 1983 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, nie za garnitur, ale za to, że powiedział komunie: wyłączcie się. 22 grudnia 1990 roku Wałęsa został prezydentem wolnej Polski. To był triumf, ale i początek nowej walki. Polityka to nie stocznia. Tu nie wystarczyło spawać. Trzeba było żonglować koalicjami, mediami i opozycją. Wałęsa z jego impulsywnym stylem wpadł w ten wir jak dzieciak na trampolinę. Jego prezydentura była burzliwa. Konflikty z rządem Jana Olszewskiego, oskarżenia o współpracę z SB, tak zwane sprawa Bolka, spory o wizję Polski. Wałęsa chciał szybkich reform, ale jego chaotyczny styl rządzenia budził krytykę. W 1995 roku przegrał wybory z Aleksandrem Kwaśniewskim. Wałęsa to postać pełna sprzeczności. Z jednej strony bohater, który obalił komunizm, z drugiej prezydent, którego styl rządzenia dzielił Polaków. Oskarżenia o współpracę z SB, nigdy w pełni niepotwierdzone, rzuciły cień na jego legendę. Jedni widzą w nim symbol wolności, inni człowieka, który nie dorósł do roli prezydenta. Dziś, w wieku ponad 80 lat, Wałęsa wciąż komentuje politykę z energią młodego buntownika. Jego historia rodzi pytanie: czy charyzma wystarczy, by być skutecznym liderem? Wałęsa udowodnił, że może zmienić świat, ale rządzenie nim to zupełnie inna sztuka. Lech Kaczyński, patriota w cieniu tragedii. Lech Kaczyński był człowiekiem zasad. Urodzony w 1949 roku, prawnik, profesor,
były prezydent Warszawy, a od 23 grudnia 1995 roku prezydent Polski. Wraz z bratem Jarosławem, bliźniakiem i liderem Prawa i Sprawiedliwości, tworzył tandem, który zrewolucjonizował polską politykę. Kaczyński był konserwatystą, katolikiem, miłośnikiem historii. Dla jednych był symbolem patriotyzmu, dla innych przeszkodą w modernizacji kraju. Jego prezydentura była pełna kontrowersji. Kaczyński stawiał na politykę historyczną, promowanie wartości narodowych i wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. W polityce zagranicznej dążył do zerwania z postsowiecką zależnością, wspierając Gruzję i Ukrainę. W kraju jednak jego wizja zderzała się z liberalnym rządem Donalda Tuska. Spory o traktat lizboński, nominacje sędziowskie czy politykę społeczną podgrzewały atmosferę. Kaczyński był oskarżany o zbytnią uległość wobec brata, choć wielu historyków podkreśla, że miał własną wizję prezydentury. Wszystko to zeszło na dalszy plan 10 kwietnia 2010 roku. Katastrofa smoleńska. Samolot Tu-154M rozbił się pod Smoleńskiem, zabierając życie 96 osób, w tym prezydenta i jego żony Marii. Polska zamarła. Miliony ludzi płakały, a kraj pogrążył się w żałobie. Smoleńsk stał się jednak także początkiem nowego podziału. Jedni widzieli w katastrofie tragiczny wypadek, wynik zaniedbań i złych warunków. Inni spisek, w który wplątano Rosję, a nawet polskie władze. Teorie spiskowe, choć nigdy nie potwierdzone, zdominowały debatę publiczną. Lech Kaczyński, nawet po śmierci, pozostał symbolem. Dla zwolenników był męczennikiem, który zginął w imię Polski. Dla krytyków politykiem, który pogłębił podziały. Jego prezydentura i tragedia smoleńska rodzą pytanie: czy Polska potrafi wyciągać wnioski z własnych dramatów, czy raczej pozwala, by stawały się one paliwem dla nowych konfliktów? 5 prezydentów, 5 historii. Każda inna, każda jak osobny rozdział w burzliwej księdze polskiej polityki. Narutowicz, ofiara nienawiści, która uświadomiła kruchość demokracji. Mościcki, chemik, który znalazł się na tronie w cieniu wielkiego marszałka. Jaruzelski, generał, który podzielił naród swoją decyzją o stanie wojennym. Wałęsa, buntownik, który obalił komunizm, ale nie zawsze radził sobie w roli prezydenta. Kaczyński, patriota, którego śmierć wstrząsnęła krajem i wywołała nowe podziały. Polska polityka to nie bajka. To thriller, dramat i kabaret w jednym. Ale jedno jest pewne. Ci ludzie nie tylko tworzyli historię, oni byli historią. Ich losy przypominają, że Polska to kraj, który nigdy nie stoi w miejscu, nawet jeśli płaci za to wysoką cenę.